Witam Cię, Tomku. Witaj, Pawle. To, co jest najcenniejsze na polu. W końcu jesteśmy na polu i siejemy kukurydzę. Dokładnie tak, bo to jest... Maszyna musi się sprawdzić po prostu w polu. Nie? Stojąca maszyna to jest żadna wartość. Wartością tak jest to, co ona zrobi. Tak jest. Oczywiście jak stoi maszyna, warto wiedzieć, co do czego służy, ale na polu wychodzi to w praktyce. Tak jest. Mamy taki ciekawy przypadek. Oczywiście akurat dzisiaj siejemy na tak zwane znaczniki, niemniej jednak, jakby można było to pokazać. Ciągnik już jest bardzo fajny ekran 12-calowy. Jak ktoś rozważa, warto zainwestować. Większy ekran, większe możliwości, szczególnie jak robimy tą precyzję taką do centymetra czy coś takiego. Tak Ciągnik też ma kierownicę. Dlaczego? To też jest taka rzecz, która jest bardzo ciekawa, że można by powiedzieć, że jest ciągnik autonomiczny. My oczywiście teraz siejemy na znaczniki, ale ciągnik autonomiczny, czyli bez operatora, będzie siał. I to nie jest istotne, czy to jest marka bardzo wiodąca, znana, uznana z pełną elektroniką, ale Arbos, a w niedalekiej przyszłości Aupax jest przy tej technologii, dzięki Trimblowi, ma taką możliwość siania automatycznie. Siejemy kukurydzę. Kukurydza to jest precyzja. Precyzja, rozstaw między żynami mamy 75 cm. Tak. Mamy precyzyjnie ustawioną obsadę Tak. na 76 tysięcy ziaren na hektar. Tak jest. Przekłada się to mniej więcej na 17 cm z hakiem Tak, rozstawu między ziarnami. Tak, bo to jest bardzo, przepraszam, że się przerwam, bo to jest bardzo ciekawe, bo często niektórzy pokazują te centymetry, że to musi być, nie wiem, 318, ale liczy się obsada. Mamy uzyskać, to są właśnie takie jak gdyby dwie szkoły. Jedna wychodzi z obsady, druga wychodzi z centymetrów. Obsada moim zdaniem jest chyba ważniejsza. Tak jest. Ale trzeba też pamiętać, że obsada nie może być tak, że jedno ziarenko od drugiego jest 35 cm, a potem kolejne jest co 10 cm, bo no jednak ta precyzja nie będzie to ma jak gdyby podwójną wyglądało. naturę. Nawigacja, bo już wspomnieliśmy o nawigacji. Pamiętasz, jak pierwsze nawigacje wchodziły, system ISOBUS, to żeśmy rozmawiali o takiej dokładności tam 15 cm, 10 cm. No, te dokładności nawet 70-50 cm wynosiły przy rozsiewaczach do nawozów. Dokładnie. Bo myśmy od tego rozpoczynali. Natomiast teraz nawigacje mogą być różnego rodzaju. My tutaj mamy nawigację z sygnałem korekcyjnym poniżej 2,5 cm teoretycznie, czyli to się przekłada na powtarzalny też zakres potem, który tutaj sięga 5 do 10 cm, a powtarzalność jest bardzo ciężka do utrzymania. Bo to jest właśnie to, że tak ewoluuje to, szczególnie w ostatnich latach bardzo szybko, Tomku, że jednak ta precyzja poniżej 2 cm jest już właściwie taką, robi się standardem. Tak, zwłaszcza w siewie punktowym, na przykład buraka. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze uprawę pasową, strip-till, to naprawdę jest to przydatne, a wręcz nieodzowne. Tak, bo technologia strip-till, bo siewniki punktowe, one wpasowywują się w tę technologię. Tak jest, tutaj możemy też siewnik sola zawiesić z tyłu agregatu. Oczywiście tam jest parę wymogów. Tam są dwie możliwości, czyli albo wieszamy ją z tyłu z agregatem, albo tak jak my żeśmy byli we Francji, gdzie hołduje się w zasadzie, że jest osobny agregat, który tworzy jak gdyby te pasy jesienią, a później wjeżdżamy siewnikiem. Tak jest. Mając dokładną mapę pola, czyli tą technologię Trimbla, którą tu akurat prezentujemy, ale to da się zrobić z systemem CCI, z systemem klasowskim, John Deere'a, bo te systemy są pod tym względem jak gdyby tożsame. Kompatybilne, musi być kompatybilne z normą ISOBUS, więc wtedy teoretycznie wszystko będzie działało. I siewnik do kukurydzy. My mamy teraz inaczej. Poprzednio prezentowaliśmy elektryczny siewnik. Tak, tutaj mamy siewnik z napędem mechanicznym sekcji wysiewających. Tak. Czyli mamy na tym siewniku przekładnię dystansową. Mamy ją z drugiej strony siewnika, zaraz do niej podejdziemy. Natomiast tutaj pokażę, na sekcji wysiewającej jest chociażby łańcuch, który przenosi napęd. Ten napęd oczywiście się bierze z koła siewnika, które za pomocą przekładni i łańcucha przenosi tutaj na ten wałek napęd, a następnie na sekcję wysiewającą. Bo tu właściwie tylko jest różnica w tym między jednym a drugim siewnikiem, de facto gdyby przeniesienie napędu. Ale sama budowa sekcji, aparatu wysiewającego. Niemalże taka sama, aparat rozdzielający ziarno jest taki sam, dokładnie. Zbiornik, tylny blok ugniatający, przedni rozgarniacz, wszystko jest to samo. Nawet rama jest taka sama. Również z tym układem przesuwnym wariant co 5 cm zmieniającym nam tutaj. Dokładnie, bo to nawet jest też fajnie zrobione, bo to jest 45, 50, 55, 70. I my dzisiaj mamy na 75 cm zgodnie
z naszymi wymogami. To jest bardzo wygodne, ale już z bardzo bogatego własnego doświadczenia, bo czy z firmą Materma, Gaspardo, Monosem, ja jeszcze historycznie, Becker, Hasia, bo to takie siewniki w ofercie przez te 30 lat były. Tak. Doskonale wiemy, że to te tak zwane ramy co 5 cm, nazwijmy je, one czasami stwarzały pewne problemy. Tak, tutaj bardzo ważne jest, jak to się rozsuwa, czy jakiś element zachodzi na inny element, Dokładnie. czy nie ma Pokażmy jakiegoś to tarcia nawet. wewnętrznego. Natomiast tutaj możemy to pokazać na zasadzie tych wałków, które nam Dokładnie. bardzo ładnie toczą się na prowadnicach. Tak, bo I tutaj nie ma czegoś takiego, że teleskop wyskakuje z teleskopu. tak, i to też właśnie jest też taka kolejna rzecz, która też jest moim zdaniem istotna, że rama jest tutaj solidniejsza. Tak, ona ma większy przekrój. Dokładnie, czyli jest jak gdyby sztywność tej ramy jest zachowana. Jest To jest jak gdyby silniejsza. jedna kwestia, nie? Tak. Druga, że jest jak gdyby tu te sekcje są tak jak gdyby skonstruowane, że mają jak gdyby z dwóch stron te łożyska, Tak jest. od góry i od dołu, i one powodują, I to że się to jest ładnie płynnie nam tego. rozsuwa. Nie ma tego elementu takiego, gdzie to może z powodu naprężeń, innych rzeczy blokować. Tak, dodajmy, że podsiewacz tutaj nawozów jest wyposażony w zbiornik o pojemności 1080 litrów. Jest to Tak. wykonane ze stali nierdzewnej, Tak. czyli zadbano o trwałość rozwiązania tego. Tutaj załadowaliśmy dzisiaj 2 big bagi i nam trochę jeszcze miejsca zostało. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo niby takie proste rozwiązanie, jak gdyby taki łącznik pomiędzy dwoma, bo to jest taki jak, no, może być mini łącznik, ale dzięki temu właśnie ten proces załadowywania nawozem Jest łatwiejszy. jest łatwiejszy, jest dużo łatwiejszy. Tak. To też powoduje, że ten zbiornik jest relatywnie niski. Jak widzicie, to zawsze warunki polowe weryfikują wszystko, nie? Mamy też elektronikę fajną, Tak. ale to musimy zajrzeć do kabiny jeszcze. Jesteśmy w kabinie ciągnika, widzimy różne urządzenia. Tutaj mamy nasz terminal, Isobus, od nawigacji, od prowadzenia ciągnika, od wielu różnych precyzyjnych funkcji. Natomiast przy siewniku tutaj, który mamy z napędem mechanicznym, mamy dwie rzeczy. Mamy kontroler wysiewu PM300E, który nam kontroluje, czy jest wysiew ziarna, czy go też nie ma. Robi to za pomocą fotokomórek. Pokazuje nam oczywiście powierzchnię pracy. Są liczniki hektarów wewnątrz. Pokazuje średnią obsadę, średnią odległość między wysiewanymi ziarnami w jednej linii. No i potem nam to wszystko ładnie też sumuje. Możemy też sobie ustawić progi alarmowe. Natomiast tutaj mamy takie urządzenie z przełącznikami i to urządzenie służy do ręcznego rozłączania napędu sekcji. Czyli jeżeli chcę, żeby pierwszy rząd, licząc od lewej strony, nie siał, to przełączam ten guziczek, ten przełącznik. Jeżeli chcę, żeby wszystkie nie siały, no to również to przełączam. Jeżeli chcę, żeby siały, obniżam na dół i mam to załatwione. Bardzo fajnie przedstawiłeś właśnie tą część taką sterowania siewnika, mimo że to jest powiedzmy mechaniczny, dość prosty siewnik, nie ujmując oczywiście No, on ma samego. mało czasu zająć w ustawieniach, żeby wyjechać na pole i tak. siać po prostu. Nie, ale też w kabinie było właśnie widać tą kierownicę automatyczną i ekran Trimbla 12-calowy. Ja to podkreślam, bo to jest naprawdę przy tych nowych technologiach te 12 cali jednak robi różnicę. Duży ekran, bardzo wygodny do patrzenia. No i do klikania, bo Tak. to nie wszyscy mają Oczywiście. artystyczne palce jak Pineski, które tego. Tak. Ale jak widzicie, nie, tu jest takie połączenie. Nie? Mamy ciągnik Arbosa i maszynę. Zachęcamy do odwiedzania naszych stron, bo tam jest chyba teraz najciekawsza, najbardziej topowa promocja. Arbos z maszyną za pół ceny. To były przyczepki, pokazywaliśmy, ale już jest Tych w maszyn jest aktualnościach. duży wybór. Jest bardzo duży wybór. To są opryskiwacze, to są maszyny powiedzmy do talerzówki, to są też maszyny do koszenia. Tam nawet się pojawia regenerator łąki. Dokładnie tak, firmy Karek, gdzie można go kupić za pół ceny razem z ciągnikiem. Tak. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, bo tych aktualności jest coraz więcej. Dynamicznie reagujemy na te wszystkie rzeczy, które za rynku się dzieją. Bardzo dziękujemy za uwagę, Tomek. Warto skorzystać. Dziękuję, Paweł, za Super. wizytę. Dziękujemy. Trzymajcie się.